Siemaneczko, w dzisiejszym filmie porozmawiamy o kluczowym typie danych w programowaniu, o tablicach. Omówimy, czym one są, do czego służą i jak z nich korzystać. A zatem zapraszam. Czym są tablice? Wyobraź sobie, że jesteś kucharzem i musisz przygotować pizzę. Masz różne składniki, np. ser, szynkę, pieczarki, paprykę. Możesz je przechowywać w różnych pojemnikach, ale wygodniej byłoby umieścić je w jednym pudełku z przegródkami. W ten sposób łatwiej będzie Ci je policzyć, dodać nowe składniki lub usunąć te, których nie potrzebujesz. Pudełko z przegródkami to nic innego jak tablica w programowaniu. Składniki to elementy tablicy, a przegródki to indeksy. Dzięki tablicom możesz łatwo zarządzać swoimi danymi i manipulować nimi. Tablice, znane również jako listy, są podstawowymi strukturami danych w programowaniu. Służą do przechowywania uporządkowanego zestawu elementów, które mogą być różnego typu, np. liczby, teksty, booleany czy inne. Zobaczmy, jak wygląda tworzenie tablicy. Więc najpierw tworzymy zmienną, nazywamy ją tablica. Następnie dzięki równa się przypisujemy wartość tej zmiennej, to co będzie po prawej. Zaczynamy tablicę dzięki temu nawiasowi kwadratowemu oraz kończymy tablicę dzięki drugiemu nawiasowi. Elementy są u nas na czerwono i koniec elementu danego jest po prostu po przecinku. Czyli pierwszy element to jest 1, drugi 2, trzeci 3, czwarty to jest jabłko, a piąty to true u nas będzie. Dostajemy dostęp do elementów tablicy za pomocą tak zwanego indeksu. Indeks w programowaniu to nic innego jak numer używany do identyfikacji konkretnego elementu w strukturze danych, np. w tablicy czy liście. Wyobraź sobie tablicę, w której przechowujesz listę zakupów. Każdy element listy, np. mleko, chleb, jajka, ma swoje miejsce w tablicy, a to miejsce jest oznaczone numerem, czyli indeksem. Tutaj mamy tablicę z 3 elementami i indeks pierwszego elementu to 0, drugiego to 1, a trzeciego to 2. Indeksy są bardzo przydatne, ponieważ pozwalają na szybki dostęp do konkretnych elementów w strukturze danych. Zamiast przeszukiwać całą tablicę element po elemencie, możesz po prostu użyć indeksu, aby od razu pobrać żądany element. Indeksy są używane w różnych językach programowania i strukturach danych. Należy jednak pamiętać, że numerowanie indeksów zwykle zaczyna się od zera. Innymi słowy, pierwszy element jest w komputerze dany jako zerowy, drugi element jako pierwszy i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, zobaczmy, jak to już w kodzie działa. Więc wpierw chcemy sobie stworzyć tablicę, nazywamy ją tablica i zdajemy jakieś tam jabłko, dodamy po przecinku kolejny element, tam gruszkę, dobra, i trzeci, a chleb powiedzmy. Następnie, by dostać się do jakiegoś elementu, tutaj do pierwszego, wypisujemy print tablica 0 i dostajemy jabłko, widzicie? Zmienimy sobie na drugi element, no to będzie gruszka. I trzeci, no to będzie chleb. Można też używać minusa, to wtedy od ostatniego elementu będzie tylko minus 1. No oczywiście minus 0 nie może być. Więc ostatni element to jest minus 1. Hej, jeśli podobał Wam się materiał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek. Dzięki. Dodawanie i usuwanie elementów tablicy. Można dodawać i usuwać elementy z tablicy, podobnie jak w sklepie. Wpierw dodajemy do koszyka jabłka, ale nagle zobaczymy dużą kolę, no i musimy ją kupić, dodając do naszego koszyka. No tyle, że nie stać nas, by zapłacić za wszystko, no to wyrzucamy te jabłka i wtedy stać nas na upragnioną kolę. Wpierw dodajmy na końcu naszej tablicy jakiś element, tak jakbyśmy dodali na górę naszego koszyka gruszki. A w kodzie to wygląda tak. Mamy to już naszą tablicę i używamy tablica.append i w nawiasie element, jaki chcemy dodać na jej koniec. Tutaj dodamy gruszki na sam koniec. Wypiszę też printa, najpierw zobaczymy tą tablicę, jaka jest przed zmianą i później jaka jest po zmianie. No zobaczmy. No widzicie, dodało gruszkę na sam koniec tutaj. Drugi sposób to dodawanie tam, gdzie podamy. Tak jakbyśmy dodawali na to wolne miejsce w naszym koszyku te nasze gruszki, tak? Czyli tam z lewej czy z prawej dowolnie. Dobrze, zobaczmy w kodzie. Więc mamy tą naszą tablicę już wcześniejszą. I teraz sobie do niej dodajemy. Używamy insert
I pierwszy no to jest indeks, czyli tam, gdzie ma po prostu być ten element. 0 no to będzie po prostu jako pierwszy element, no i drugie no to jest ten element nowy. Tu będzie pomarańcza, czyli pomarańcza będzie pierwszym elementem. Zobaczmy. No i faktycznie jest. Było to dodawanie, to zobaczmy teraz, jak działa usuwanie elementów z tablicy. Wpierw usuwanie z końca, tak jakbyśmy chcieli usunąć gruszki z samej góry naszego koszyka. Pozbędziemy się ich i już ich nie będzie po prostu. W kodzie jest to bardzo proste. Dobrze, mamy tu tablicę i piszemy tablica.pop i nawiasy i tyle. I usunie po prostu element, zobaczmy. Wpierw będzie jabłko banan, a drugie tylko jabłko, czyli usunie ten ostatni. Usuwanie po indeksie, załóżmy, że chcemy sobie z naszego koszyka usunąć drugi element, tutaj będą te jabłka, tak? No to tam wyrzucamy je. A w kodzie używamy tej poprzedniej metody pop, tyle że trochę inaczej. Bo po prostu w nawiasach dajemy indeks danego elementu, czyli usuniemy tutaj banan, bo drugi element, tak? No i widzimy, usuniemy. Sposób to jest usuwanie podając element. Załóżmy, że nie podobają nam się gruszki, dlatego wywalamy je, nieważne gdzie się znajdują. Po prostu po samej nazwie ich. A w kodzie to wygląda następująco, więc dajemy najpierw tą tablicę, .remove i piszemy jaki element, po prostu po nazwie, tak? Banan po prostu usuniemy. I zobaczmy. Faktycznie nie ma go. Ciekawe przykłady działania na tablicach. Sortowanie od najmniejszej do największej wartości. Tak jakbyśmy chcieli posortować produkty na naszej półce od najtańszego do najdroższego, tak jak tutaj Państwu pokazuję. Po lewej mamy tańsze, a po prawej drogie. I zobaczmy, jak to już w kodzie działa. Dobrze, mamy tą tablicę nieposortowaną i najpierw zapiszemy po prostu do konsoli tą nieposortowaną, żeby było później do referencji. I teraz używamy funkcji sort na tablicy i wypisujemy właśnie znowu tą tablicę i zobaczcie, będzie posortowana. Pierwsza jest nieposortowana, a druga jest posortowana. Od najmniejszej do największej. Łączenie dwóch tablic w jedną. Tak jakbyśmy chcieli połączyć dwa koszyki w jeden, by dało jakiś dodatkowy rabat przy kasie dzięki aplikacji. Tak jak na przykład ostatnio w Lidlu miałem, że tam dycha jak 100 masz. No i widzicie, jest jakiś rabat, tam 20% dałem akurat. A w kodzie to wygląda następująco. Mamy te dwie tablice, pierwsza i druga, tam liczby po kolei akurat. I przypisujemy do nowej zmiennej połączone te tablice, po prostu dając plus. Pierwsza tablica plus druga tablica. I zobaczmy, wypiszmy sobie tą połączoną tablicę. No i faktycznie jest. Z dwóch jedna się zrobiła. Ostatnio zwracanie długości tablicy, tak jakby nasz kumpel pytał nas, ile kupiliśmy rzeczy, a my mówimy no 55. No to właśnie podobnie to działa. Dobrze, a w kodzie wygląda to tak. Mamy tą tablicę, przypisujemy do nowej zmiennej długość, czyli ilość elementów tej tablicy za pomocą len i po prostu tablica w nawiasie. I wypisujemy, zobaczmy, będzie 5. 5 elementów jest w naszej tablicy. Pamiętajcie, że to dopiero wprowadzenie do tematu, jakim są tablice. Zachęcam do nauki własnej i poszerzania wiedzy o nich. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz, czym są tablice. A jeżeli interesuje Cię operacje matematyczne na zmiennych, to zapraszam tu. Na razie.